Cześć, witam Was w moim czwartym nagraniu, które jest niejako przedłużeniem nagrania trzeciego, czy też jego drugą częścią. Ostatnim razem pokazywałem Wam interfejs Apexa, przeglądaliśmy różne zakładki i tak się zdarzyło, że zatrzymaliśmy się na zakładce SQL Workshop. Ale czemu w zasadzie ta zakładka się tak nazywa? Czym jest ten SQL? Tego właśnie dowiemy się dzisiaj. Zapraszam. W poprzednim odcinku zatrzymaliśmy się na Object Browserze, zobaczyliście do czego on służy. Udało nam się wspólnie stworzyć naszą pierwszą tabelę oraz stronę prezentującą dane zawarte w tej tabeli. Przejdźmy więc teraz dalej do kolejnej zakładki, którą jest SQL Commands. Otwieramy ją i naszym oczom ukazuje się pusty edytor tekstu. Zaraz, czy gdzieś już tego nie widzieliśmy? Ach tak, w drugim odcinku po zainstalowaniu własnej bazy i podłączeniu się do niej widzieliśmy podobny ekran. I tak, to jest dokładnie to samo miejsce. Object Browser odpowiada drzewku, które widzisz po lewej stronie w domyślnym widoku SQL Developera. Tutaj też możesz tworzyć, np. tabelę, klikając prawym i wybierając odpowiednią opcję z listy. A centralna część SQL Developera odpowiada temu, co widzimy w SQL Commands w Apexie. Możemy tu wpisywać i wykonywać różne komendy w języku zwanym SQL. No dobra, ale czym jest ten SQL? SQL jest to strukturalny język zapytań, dzięki któremu możemy komunikować się z naszą bazą danych. Jeżeli w drugim odcinku podjąłeś rękawicę i zainstalowałeś bazę danych na swoim komputerze, to prawdopodobnie nieświadomie wykonywałeś już jakieś instrukcje SQL. Nie jest to jednak taki pełnoprawny język programowania, ponieważ nie możemy w nim wykonywać różnych zadań w pętlach, czy też pod różnymi warunkami. Na to przyjdzie pora trochę później, kiedy zmierzymy się z omówieniem PL-SQL-a, czyli Procedural Language SQL. W zwykłym SQL-u sprawa jest dużo prostsza. Wpisujemy po prostu nasze żądanie, zazwyczaj nazywane zapytaniem, baza je analizuje oraz zwraca wynik. Zapytania dzielimy na 3 podstawowe grupy: DDL, DML oraz DCL. I już wyjaśniam, co się kryje za każdym z tych skrótów. DDL jest to Data Definition Language i należą do niego zapytania pomocne nam w zarządzaniu strukturami, w których zapisujemy dane. Stworzenie tabelki w zeszłym odcinku było przykładem właśnie takiego zapytania. Ale jakiego zapytania? Przecież my tylko klikaliśmy i tabelka sama się utworzyła. Cytując pewnego polskiego youtubera, nic bardziej mylnego. Na ostatnim ekranie, tuż przed kliknięciem Create Table, mamy szansę rozwinąć ukryty region o nazwie SQL. Prezentuje on wygenerowane zapytanie na podstawie naszych decyzji we wcześniejszych ekranach. Klikając Create Table sprawiamy, że właśnie to zapytanie lub czasami zbiór zapytań zostanie wykonane na bazie. Jest to równoznaczne z tym, gdybyśmy napisali to samemu lub na przykład skopiowali i wkleili właśnie do SQL Workshopa lub SQL Developera w przypadku własnej bazy. W DDL mamy więc do dyspozycji takie instrukcje jak na przykład Create Table lub Alter Table, jeżeli chcemy coś w niej zmienić. Jednak nie będziemy się zagłębiać w konkretną składnię i możliwości. Nie jest moim celem, żeby powielać setki istniejących już tutoriali SQL-a. Zamiast tego będę Wam wskazywał czego i skąd się uczyć. Wpisując w wyszukiwarkę frazę DDL SQL Oracle, znajdziecie mnóstwo stron, na których możecie przeczytać wszystkie możliwe instrukcje. Jednak w przypadku DDL motorem do nauki zazwyczaj jest potrzeba. Jeżeli tworzycie jakąś aplikację i potrzebujecie tabeli, to wówczas będziecie się zastanawiać, jakiego zapytania potrzebujecie. Możecie googlować albo użyć Apexa, żeby stworzyć taką tabelę bez znajomości SQL-a. Będę Was jednak zachęcał, żeby przynajmniej na początku nauki tak nie robić. A jeżeli już używacie Apexa do stworzenia tabeli, to przynajmniej zajrzyjcie, jak wygląda SQL, który wykonuje się pod spodem. Spróbujcie zrozumieć, czemu wygląda tak, a nie inaczej, być może nawet przepisać go z pamięci. Zanim przejdziemy do DML-a, powiedzmy sobie krótko o DCL, czyli Data Control Language. Z perspektywy Apex Developera używamy go chyba najrzadziej. Zawiera on zapytania służące do kontroli dostępu do danych. Powiedziałem o tym krótko w poprzednim odcinku. Jeżeli jesteśmy użytkownikiem A i chcielibyśmy nadać użytkownikowi B uprawnienia do naszej tabeli, zrobimy to właśnie z użyciem DCL. Używamy do tego takiego zapytania jak grant, nazwa uprawnienia, on, nazwa tabeli, tu, nazwa użytkownika. Przykładami nazwy uprawnienia może być select, insert, update i delete.
służące kolejno do odczytywania, dodawania, modyfikowania czy usuwania danych. Także pełny przykład nadania uprawnień użytkownikowi user2 na tabelce MyMovies wyglądałby tak. Grant select on MyMovies to user2. Jeżeli chcemy te uprawnienia odebrać, zrobimy to samo, ale zastępując słowo grant słowem revoke. Select, insert, update i delete przybliża nas nieco do ostatniej grupy zapytań, czyli DML. Jest to skrót od Data Modification Language i zawiera on zapytania, przy pomocy których możemy modyfikować dane w już istniejących tabelach. Temat jest nieco szerszy niż może się wydawać, dlatego chciałbym teraz przedstawić po jednym przykładzie dla każdego z tych zapytań. Zacznijmy od dodania danych do tabeli, którą utworzyliśmy w poprzednim odcinku. Tabela nazywała się MyMovies, napiszmy więc 3 zapytania dodające wiersz do tabeli. Składnia wygląda tak. Insert, into, nazwa tabeli, nawias. W nawiasie po przecinku wymieniamy kolumny, do których chcemy dodać dane. Po nawiasie słowo kluczowe values i kolejny nawias, tym razem z wartościami, które dodajemy. Muszą iść w tej samej kolejności, co kolumny w poprzednim nawiasie. Pierwsza wartość trafi do pierwszej kolumny, druga do drugiej i tak dalej. Jeśli liczba wartości i kolumn nie będzie się zgadzać, baza zwróci błąd. Tak samo błąd pojawi się, jeśli spróbujemy wpisać do kolumny wartość innego typu niż baza zakłada. Zapytania mogą być pisane w jednej linii, z formalnego punktu widzenia nie stoi nic na przeszkodzie. Ale dla lepszej czytelności naszego kodu przyjęło się, żeby stosować odpowiednie formatowanie. Polega ono na tym, żeby rozkładać zapytanie na wiele wierszy i stosować wcięcia tak, aby uwydatnić konkretne fragmenty zapytania. Nie ma jednej konkretnej reguły na temat tego, jak to robić. Co więcej, odkryjecie w przyszłości, że są różne podejścia zrzeszające swoich zwolenników, jak i przeciwników. Ja osobiście wolę formatować kod, tak jak widać na ekranie. Poszczególne słowa kluczowe umieszczam wyrównane do lewej krawędzi, dzięki temu widać, gdzie się która zaczyna, a gdzie kończy, a ich zawartość wcinam do wewnątrz. Oczywiście są też świry z sekty stawiania przecinków na początku, jak w tym przykładzie. Oczywiście żartuję, mnóstwo osób tak robi, w tym moi koledzy z pracy. Bez obrazy chłopaki, każdy ma swoje małe zboczenia. W każdym razie każdy sposób formatowania jest lepszy niż żaden. No i jak już wypracujecie swój, to warto być konsekwentnym i się go trzymać. Te 3 przykłady są dość proste, ale mimo wszystko warto je omówić. Przede wszystkim możecie zwrócić uwagę na brak kolumny ID, mimo że nasza tabelka ją zawiera i jest to jej klucz główny. Dzięki temu jednak, że ustawiliśmy identity kolumny jako default on null, kolumna uzupełni się sama następną niezajętą liczbą. Gdybyśmy jednak chcieli, możemy podać tę wartość samemu, dopisując ją w nawiasach. Drugą rzeczą rzucającą się w oczy jest data. Ponieważ kolumna jest typu date, wartość do niej musi również być tego typu. Dzięki funkcji toDate, którą użyłem, możemy zamienić dowolny tekst na datę. Zawsze podajemy 2 informacje. Jako pierwsza idzie wartość tekstowa, tak zwany string, w pojedynczych nawiasach. Zawiera on datę, którą chcemy dodać. Po przecinku również string, ale tym razem z formatem, który użyliśmy w naszej dacie. Dzięki niemu baza wie, jak odczytać datę i przerabia ją na wartość, którą rozumie i którą może zapisać w kolumnie typu date. W trzecim przykładzie jednak nie użyłem funkcji toDate, zamiast tego wpisałem słowo sysdate. Za tym tworem kryje się zawsze bieżąca data. Żeby wykonać wybrane zapytanie, zaznaczamy je i klikamy na górze Run lub skrót klawiszowy Ctrl plus Enter. Jeżeli dodałaś lub dodałeś uprzednio tabelę do swojej bazy danych z odcinka 2, możesz wykonać zapytania również na swojej bazie. Działa tu ta sama zasada. Wklejamy lub wpisujemy zapytanie do SQL Developera, zaznaczamy je i naciskamy Ctrl plus Enter. Skoro już mamy dodane rekordy, spróbujmy teraz odczytać dane z naszej tabeli. W tym celu musimy napisać selecta. Jego składnia jest trochę bardziej skomplikowana niż w przypadku inserta, ale nie martwcie się, tylko 2 pierwsze klauzule są obowiązkowe. Pozostałych używa się wedle potrzeb i przeważnie w określonych przypadkach. Zaczynamy od klauzuli select, po której wypisujemy po przecinku wszystkie kolumny, które chcemy odczytać. Jeśli chcemy odczytać wszystkie, możemy napisać gwiazdkę. Następnie mamy klauzulę from, po której wypisujemy tabelę, z której chcemy odczytać wskazane przed chwilą kolumny. Tutaj też można podać więcej niż jedną tabelę po przecinku, ale zapytanie odczytujące z wielu tabel jest trochę za skomplikowane na początek. Niedługo pewnie się z nim zapoznasz, na razie jednak wpiszemy tylko jedną tabelę.
Dalej mamy opcjonalną możliwość użycia klauzuli where, za którą podajemy warunki. Na razie chcemy wyświetlić wszystkie rekordy, dlatego tę klauzulę pominę. Przyjrzymy się jej za chwilę. Ostatnią klauzulą, którą dziś poznamy, jest order by. Po niej możemy wymienić kolumnę lub kolumny, według których chcemy posortować wynik zapytania. Możemy też używać dodatkowo słów kluczowych ask i desk, które oznaczają odpowiednio ascending i descending, czyli po polsku rosnąco i malejąco. Dodatkowo możemy doprecyzować, czy rekordy z wartością pustą, tak zwaną nulową, mają być zwrócone na początku czy na końcu. Tak więc pełna treść klauzuli może wyglądać następująco. To spowoduje, że nasze filmy zostają uporządkowane od najnowszego do najstarszego. Jeśli któryś nie ma uzupełnionej daty, będzie wymieniony na końcu. Tak przygotowane query, czyli zapytanie, możemy uruchomić znanym nam sposobem, zaznaczając i naciskając Ctrl plus Enter. Teraz pozostało nam szybko przetestować dwa pozostałe zapytania, czyli update i delete. Weźmy na tapet update. Jego składnia jest następująca. Update, nazwa tabeli, set, nazwa kolumny, równa się nowa wartość. Przecinek, nazwa kolejnej kolumny równa się nowa wartość i tak dalej. Po przecinku możemy wypisywać wszystkie kolumny, których wartości chcemy ustawić. Oczywiście może być to tylko jedna kolumna. Ale jeśli uruchomimy to zapytanie w takiej postaci, to nowa wartość kolumny ustawi się we wszystkich rekordach, a zazwyczaj chcemy zmienić tylko jeden rekord albo jakąś konkretną grupę rekordów. W tym celu po wszystkich kolumnach używamy klauzuli where. W niej podajemy warunki, którymi są wyrażenia logiczne. Zakładam, że miałeś lub miałaś wyrażenia logiczne w szkole. Jeżeli nie lub nie pamiętasz, to przypomnę. Wyrażeniem logicznym nazywamy takie zdanie, o którym możemy powiedzieć, że jest albo prawdziwe, albo fałszywe. Przykładem może być śnieg jest biały. To akurat przykład zdania prawdziwego. No chyba, że trafimy akurat na taki śnieg, który jest żółty. Wyrażenia logiczne możemy ze sobą łączyć używając operatorów logicznych takich jak i oraz lub, które w SQL-u zaskakująco są zapisywane jako and oraz or. Jeżeli użyjemy operatora AND, to aby całe zdanie było prawdziwe, oba jego składowe muszą być prawdziwe. Jeżeli użyjemy OR, to wystarczy, że jedna część zdania jest prawdziwa i wtedy całość staje się prawdą. Szybkie przykłady. 2 razy 2 równa się 4 and 1 równa się 1 to przykład wyrażenia prawdziwego, bo obie części są prawdziwe, ale 2 razy 2 równa się 5 and 1 równa się 1 jest już zdaniem fałszywym, bo jedna ze stron jest fałszywa. Natomiast jeśli użyjemy ORa i napiszemy 2 razy 2 równa się 5, OR 1 równa się 1, to otrzymamy zdanie prawdziwe, bo jedna ze stron jest prawdziwa. W przypadku 2 razy 2 równa się 4, OR 1 równa się 1 też oczywiście mamy wyrażenie prawdziwe, jeśli ktoś by miał wątpliwości. Wracając do naszego update'a, wśród dodanych rekordów znajduje się film, który właśnie przygotowuję. Ustawiłem mu datę premiery na sysdate, czyli dzień dzisiejszy. Ale dobrze wiem, że nie zostanie wydany dziś, bo po nagraniu go czeka jeszcze montaż, a że z czasem stoi kiepsko, to może się to przyciągnąć. Zatem zmieńmy mu datę na za 4 dni. W tym celu napiszę update my movies set release date równa się sysdate plus 4. Magiczną cechą operowania na datach jest to, że możemy w prosty sposób dodawać do nich dni. W ten sposób właśnie do daty dzisiejszej dodaję 4 dodatkowe, co za chwilę będziecie mogli zaobserwować. No dobra, został nam where. ID naszego rekordu jest najłatwiejszą opcją, żeby napisać odpowiedni warunek, więc napiszę ID równa 4. Gdybym chciał zawczasu upewnić się, które rekordy będą update'owane, mogę napisać selecta z tym warunkiem. W tym wypadku potwierdza to, że update'uję poprawny rekord. Zatem zaznaczam update i wciskam Ctrl plus Enter. Oczywiście operatorów logicznych jest więcej, tak jak i operatorów, których możecie użyć do porównywania wartości. Ja użyłem równa się, ale o pozostałych doczytajcie. O źródłach do nauki powiem pod koniec filmu i będą one podlinkowane w opisie. A na razie zamknijmy temat SQL Workshopa stwierdzeniem, że delete jest bardzo podobny w swojej składni do update'u. Piszemy po prostu delete from, nazwa tabeli oraz odpowiedni where. Jeżeli nie damy warunku, usunięte będą wszystkie rekordy. Także szczególnie na to uważajcie i sprawdzajcie wcześniej swój warunek, pisząc selecta. Czasem, szczególnie na początku nauki, może się okazać, że w warunku popełniliście błąd lub działa inaczej niż byście zakładali.
Zapominanie o warunku jest tak częste, że nawet doczekało się memów. Cóż, nagadałem się dość dużo o SQL-u, tylko możecie się zastanawiać po co. Jeżeli należycie do tej aktywnej części oglądających, która już dość dużo klikała w Apexa, to pewnie się domyślacie. Otóż na zapytania SQL możecie się natknąć przy konfiguracji bardzo wielu komponentów Apexa. Oczywiście można je konfigurować bez użycia SQL, tak jak robiliśmy to do tej pory, ale umiejąc pisać zapytania otwiera nam się całkowicie nowa gama możliwości. Podając źródło raportu zamiast tabeli, możemy wybrać SQL Query i określić, co dokładnie raport ma zawierać. SQL-a można też użyć przy dynamicznie tworzonym menu aplikacji. Zamiast podawać na sztywno określone strony, można napisać odpowiednie zapytanie, które na przykład zwróci zupełnie inny zestaw zakładek dla różnych użytkowników. Każdy komponent posiada swój server-side condition, czyli warunek wyświetlania na stronie. Znając SQL-a i wyrażenia logiczne, możemy sterować tym, co i w jakich przypadkach wyświetla się na stronie, a co pozostaje ukryte. SQL pojawia się na każdym kroku. Wielu komponentów Apexa jeszcze nie omawialiśmy, więc wspomniałem tylko o paru wybranych przykładach. Ale mam nadzieję, że tym prostym wprowadzeniem zachęciłem Was do tego, żeby poznawać i trenować go coraz więcej. A skoro o treningu i nauce mowa, to przydałby się Wam jakiś treningowy zestaw danych. Chciałbym przedstawić Wam schemat HR i jego tabelę. Jest to jeden z najbardziej popularnych schematów z danymi demo, używany w niezliczonej liczbie kursów czy prezentacji. Zawiera dane fikcyjnych pracowników, ich departamenty, menadżerów i kilka innych powiązanych z nimi danych. Żeby go pobrać, udajemy się na stronę livesql.oracle.com. Będziemy też potrzebować konta. Być może już takie posiadacie, jeśli nie, stworzenie nowego zajmie dosłownie chwilę. Po zalogowaniu się naciskamy View Scripts and Tutorials i prawdopodobnie, przynajmniej u mnie, na trzeciej pozycji znajduje się skrypt o nazwie HR Objects and Data for Live SQL. Pobieramy go. Skrypt jest niczym innym jak listą kolejno uruchamianych wyrażeń. Mogą być to wyrażenia, które już znacie, jak create table czy insert, lub takie, które poznacie w przyszłości. Skrypt, który pobraliście, dodaje tabelę i dane do waszego schematu. Teraz więc trzeba go uruchomić. Idziemy do trzeciej zakładki SQL Workshopa, czyli SQL Scripts. Możemy tu tworzyć i uruchamiać własne skrypty lub importować już istniejące. Tak też zrobimy teraz. Klikamy Upload i wybieramy plik, nazwę, a następnie uruchamiamy skrypt. Teraz idąc do Object Browsera zobaczymy, że tabele schematu HR zostały dodane. Czasem podczas importu skryptu Apex Oracle.com zwraca błąd. Jeśli tak się stanie w Waszym przypadku, spróbujcie ponownie później. Tymczasem możecie wrócić na Live SQL i kontynuować naukę tutaj. Ten portal działa na podobnej zasadzie co Apex. Też przydzielona jest Wam pewna część bazy danych, z której możecie korzystać. Możecie uruchomić skrypt, a następnie przejść do ekranu SQL Worksheet, żeby kontynuować naukę. Plusem tego miejsca są darmowe tutoriale. Pokrywają one częściowo tematy, które już omówiliśmy, ale opisują je szerzej i poruszają też inne kwestie. Polecam Wam zacząć właśnie tutaj. Po tutorialu podstawowym klikajcie śmiało kolejne. Im więcej się nauczycie, tym lepiej dla Was. Nawet jeśli nie zapamiętacie wszystkiego, będziecie wiedzieli, gdzie wrócić i sobie przypomnieć. Innym miejscem, z którego możecie skorzystać, jest strona tech.on.net. Link znajdziecie jak zawsze w opisie. Znajdziecie tutaj wszystkie zagadnienia, które omawialiśmy, opisane przystępnie i w znacznie szerszym zakresie. Możecie iść krok po kroku, uruchamiając tutorial, albo przeskoczyć od razu do interesującego Was zagadnienia, na przykład operatorów, o których dziś mówiliśmy. Wspomniane materiały są po angielsku. Dla wyłącznie polskojęzycznych widzów mam dodatkowo stronę, z której czerpała wiedzę połowa albo i więcej moich znajomych. Jest to blog Andrzeja Klusiewicza przedstawiający kurs SQL. Zagadnienia są wypisane w punktach. Jest ich dość sporo, ale nie zrażajcie się. Przeważnie tematy są opisane zwięźle i praktycznie, do przećwiczenia w kilkanaście minut. Ostatnim źródłem jest kanał na YouTubie o nazwie Nieinformatyk. I zupełnym przypadkiem prowadzi go mąż mojej trochę dalszej znajomej, a ściślej mówiąc mąż koleżanki mojej żony. Jeśli jakimś trafem to oglądasz, to pozdrawiam. Tutorial SQL-a, który nagrał Nieinformatyk, chyba wyczerpuje temat.
Także uczcie się pilnie, poszerzajcie swoją wiedzę. Już niedługo będzie nam to bardzo potrzebne przy tworzeniu aplikacji, którą Wam obiecałem. Piszcie w komentarzach, czy podobał Wam się ten odcinek, czy czujecie się zmotywowani do nauki, lub pytajcie, jeżeli coś było niejasne. Jeżeli uważacie, że mój kurs jest przydatny, to okażcie to proszę zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jak zawsze obowiązuje umowa, że im więcej ich dostaję, tym szybciej zabieram się za kręcenie kolejnego materiału. A tymczasem żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Cześć.